Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek serii Etruria. Oczywiście gramy w Farming Simulator 25 na mapie włoskiej o takiej samej nazwie, czyli Etruria. Bardzo ładne okoliczności przyrody tutaj, mapa jest naprawdę ładna, polecam. Ale bardzo trudno się tutaj pracuje na tych polach, autentycznie. Ostatnie powiedzmy 3 godziny tutaj w grze to jest jazda tym ciągnikiem na maksymalnych tutaj obrotach. I no, silnik się grzeje maksymalnie, tak więc zobaczymy jak to wpłynie na ten ciągnik. Pojedziemy za chwilę go na inspekcję, może niekoniecznie naprawdę, zobaczcie jak się fajnie buja, cyk. No tak to jest, włączymy go, wyjedziemy z tej górki. Dobra, czekajcie. No, ten obciążnik, który tutaj zamontowałem, on jest jedyną opcją dla tego ciągnika. Znaczy może jakiś cięższy obciążnik mógłbym tutaj wrzucić, ale tutaj nie chodzi o wagę obciążnika, tylko o to, jak on jest wyprofilowany, czy nie wiem. Chodzi o to, że środek ciężkości w tym ciągniku, ten obciążnik w takiej konfiguracji przenosi ten środek ciężkości trochę naprzód, w związku z tym ten siewnik nie przeważa tego ciągnika, chociaż jak widzieliście przed chwilą, to jest taka sytuacja i to też jest utrudnienie. Nawet jak za dużo tutaj nasion wrzuciłem do tego siewnika, to on mi się tak, no ciężko było, bo mi przód podbijało troszeczkę i trzeba było też powoli jeździć, chociaż tutaj szybko jakoś nie udało się też jeździć. O, zobaczcie jak fajnie on tutaj jeździ, autentycznie, bardzo fajnie się tym zestawem jeździ, bo jest taki oporny i troszeczkę mamy problemy z skierowaniem tym sprzętem. I hamulce chyba też, nie wiem z jakiego powodu dostały tutaj i jak gdyby mam takie wrażenie, że coś słabo hamuje i trochę mocy mu ubyło. Ale to zrobimy przegląd, to się dowiemy co w tym ciągniku się zepsuło, bo to mnie też interesuje. Teraz takie krótkie podsumowanie, albo może streszczenie raczej tego, co się tutaj działo między tymi odcinkami. Oczywiście były live'y. Na live'ach jak byliście, to mniej więcej wiecie, że tutaj dosyć dużo kontraktów razem z Adamem robiliśmy. Tam jeden nam nie wyszedł ten kontrakt, no ale dobra. Nie byliśmy jakoś za bardzo w plecy. Co istotne, te najtrudniejsze roboty na gospodarstwie zostały zrobione. Obydwa pola zgłęboszowane, uprawione, wapno było tutaj nawierzone, ten rozsiewacz już jest oddany. Tutaj jak widzicie już rzepak jest posiany, tylko kamienie tutaj zostały, bo zdecydowałem się, że na tej serii będą kamienie. Docelowo tutaj będzie rolnictwo precyzyjne, no nie wiem, może za 2-3 lata, w związku z tym, a może nawet dłużej. W związku z tym powiem wam, że kamienie bardzo dobrze jak gdyby współgrają z rolnictwem precyzyjnym, ponieważ rolnictwo precyzyjne nie lubi orki, w związku z tym często głęboszujemy, a jak głęboszujemy, no to takie małe kamienie wyorywać będziemy, które możemy usunąć wałami. Wały niewiele zwiększają plony, no ale usunąć te kamienie można i w związku z tym mamy jeszcze dodatkowe tutaj mechaniki zaimplementowane do rolnictwa precyzyjnego, bo same rolnictwo precyzyjne wycina ileś tam mechanik, które no w sumie nie są potrzebne z rolnictwem precyzyjnym za bardzo. A tutaj jeszcze zawsze mam takie wrażenie, jak myślę o włoskim rolnictwie, że to są takie gleby, gdzie jest dużo kamieni i tam te kamienie trzeba jakoś usuwać, zbierać i tak dalej. Nie wiem, czy to jest prawdą, ale ja mam takie wyobrażenie, w związku z tym jest tutaj tego typu sytuacja. Dobra. Tak więc rzepak, jak widzicie, już jest zasiany. Pszenicę tutaj teraz zasiałem. Teraz będzie kwestia tego typu, że trzeba będzie nawieść. I dzisiaj... No i wały, tak, wały. Wały będę kupował. Jak widzicie, ten rzepak nie był wałowany, ponieważ no już chciałem zakończyć dzień. A tutaj na podstawce wiecie, jakie są wały. Albo duże, albo bardzo duże. A więc no nie chciałem takich dużych, które też kosztują tu jakieś kosmiczne pieniądze. Oczywiście z modzików sobie dobrałem inne wały, mniejsze, za mniejsze pieniądze, no i najprawdopodobniej dzisiaj kupimy, więc jedno pole będzie tylko wałowane i chyba coś takiego będziemy tutaj robili. Dodatkowo ten wał ma możliwość wysiewania rzepaku, no to w sumie na tym polu by było fajnie to zrobione. Co tutaj leży? Zbiornik na nawóz. Okazuje się, że ten startowy głębosz ma możliwość nawożenia również. A niestety ja Adasiowi powiedziałem, bo Adam tutaj głęboszował, poprosiłem go, żeby on ściągnął ten zbiornik i nie nawoził. To był błąd, bo tak to byśmy mieli jedno nawożenie do przodu, a tak to no, trzeba będzie rozsiewacz wynająć i no i jeszcze jedno nawożenie na wiosnę zrobić tutaj, na rzepak i na pszenicę. Zrobimy to. Dobra, teraz tak, cofnijmy sobie. Nie wiem, czy ja jeszcze ten siewnik będę używał tutaj w tym roku,
Nie wiem, autentycznie, może jakieś kontrakty zrobimy, bo w ogóle mam taki pomysł na tą serię, aby tutaj niekoniecznie mieć dużo pól. Może wam to za jakiś czas wytłumaczę, o co chodzi z tymi polami. Chciałbym tutaj raczej robić takie kontrakty i skupić się na rzeczach, które są tutaj naprawdę fajnie zrobione, czyli, no nie wiem, te dodatkowe uprawy, albo nie wiem, produkcję, hodowla bydła tutaj w tych fajnych oborach, czy też nawet, nie wiem, winogrona, bo oliwek tutaj nie ma. Ale jabłka są. Nawet sprawdzałem, tylko że, wiecie, rozumiecie, trochę słabo to wygląda. Czy pod tym względem, nawet się zastanawiałem, czy by nie kupić takiego sadu. Stać byłoby mnie, tylko jak zobaczyłem, że tam nie jest ani nawiezione, ani wapnowania nie ma, ani nic. To planowanie jest na jakimś poziomie 20%, a mówię, nie będziemy w to wchodzili, bo to się nie opłaca. A w tym momencie oczywiście, no co, cały czas zbieramy te pieniądze, ponieważ chcę kupić duże gospodarstwo. Przy czym mam pewien pomysł, który jeżeli... No dobra, już niedługo wam wytłumaczę, że niekoniecznie musimy tak szybko przechodzić na te duże gospodarstwo i że te gospodarstwo Colnago jest takie mało przyszłościowe. Owszem, ono jest mało przyszłościowe, bo jest tam ciasno, ale mam taki pomysł, jak sobie zorganizować miejsce, gdzie będę przytrzymywał maszyny i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to w następnych odcinkach najprawdopodobniej. Teraz jedziemy do sklepu, znaczy do warsztatu, bo chcę zrobić przegląd tutaj w tym Fiacie. Ten przegląd troszeczkę zajmie czasu, ale w międzyczasie będę pracował innym ciągnikiem, trochę mniejszym sprzętem, tak więc tamten ciągnik dać powinien radę. Dojechaliśmy do warsztatu, zaraz sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Tutaj wjedziemy do środka. Dobra, zatrzymamy go. Cyk, wyłączymy ciągnik. Idziemy sprawdzić, jak to wygląda, jaka sytuacja jest. Teraz tak. Ciążnik nie, ale... Tak. I teraz tak. Teoretycznie serwis jest niewymagany, stan jest doskonały, ale to nie do końca jest prawdą, bo tutaj należałoby chyba zrobić tą inspekcję. I no ewentualnie konserwacja. Konserwacja to jest, nie wiem, na przykład wymiana filtrów i takie rzeczy. Ale dobra, zrobimy sobie dzisiaj tylko inspekcję. Sam remont, zobaczcie ile by kosztował, a ciągnik jest warty tyle, nie? 2 miesiące tutaj pracuje, tak? 2 wieki. A już ile motogodzin ma? 7,2. Dobra, okej. Zrobimy inspekcję i ta inspekcja potrwa 2 godziny, czyli przez 2 godziny nie będę mógł używać tego ciągnika. No w sumie do 12, czyli tak jak planowałem. Okej. Czyli tutaj teraz ta inspekcja trwa. W ogóle chyba nawet nie będę mógł wjechać, żeby coś remontować. Dlatego tutaj jest chyba fajnie, bo są 2 triggery, że tutaj można remontować i chyba tutaj przed sklepem też chyba można remontować, jeżeli się nie mylę. Są chyba 2 miejsca, tak więc to by było fajnie. Dobrze, w takim układzie idziemy sobie do sklepu, bo za chwilę tutaj przyjadę i zakupimy sobie... Właśnie, jak to wygląda sytuacja z kredytami u mnie, bo teraz zwiększyła mi się tutaj zdolność kredytowa z racji tego, że te znajdźki, później kontrakty i tak dalej. Tak więc mam teraz zwiększoną zdolność kredytową i uwaga, mógłbym nawet wziąć 216 000. Ale jak będę wydawał te pieniądze, to właściwie nie wiem. Dobra, chcę zrobić pewien eksperyment, zobaczyć jak wzięcie w leasing sprzętu będzie miało wpływ na moją zdolność kredytową. Czy to będzie 60% maszyny? No dobra, zobaczymy. Teraz tak, wejdziemy sobie do sklepu i tak jak powiedziałem, wały... Aha, jeszcze, ale to za chwilę powiem, bo tutaj za duża była przerwa, jest dużo rzeczy do opowiedzenia, co tu się wydarzyło i jakie mam plany i tak dalej. Dobra, wejdziemy w te wały. Jest ten Waderstadt. Jak widzicie, ma możliwość tutaj wysiewania rzepaku. Teraz jest tak, kwestia 6 metrów. Ja nie chcę, żeby to dużo kosztowało, tak więc sobie po pierwsze 4,5 metrową wersję weźmiemy. Prostą wersję. Obciążnik, nie wiem czy potrzebne są. Najprostsza wersja taka, najtańsza, tak? 4,5 metra szerokości. Chodzi mi o to, żeby te wały nie były jakieś takie wybitnie duże, nie? Bo żeby później na tych polach, a raczej jak dojeżdżamy na tych pola, no to żeby po prostu dojechać tam. To też istotne jest, nie? No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie wezmę to, kupię, znaczy będę tutaj w leasing wezmę i powiedzmy na pół roku. 2,5 tysiąca, nie, weźmiemy to na rok. Ok, czyli ile będziemy płacili? O, 1200, to nie jest dużo. Dobra, czyli sprzęt jest, można go odebrać w sklepie i teraz sobie wyjdziemy
z powrotem sprawdzić zdolność kredytową. Tylko, że nie pamiętam, ile tam było. O! I właśnie o to chodzi. Tu jest taki fajny myk, że jak będziecie brali w leasing, to wam zaliczy, jak gdyby, że to już jest wasza maszyna i 60% tej waszej tej leasingowanej maszyny wejdzie tutaj jako, zwiększy wam po prostu zdolność kredytową. Tak więc tak to działa. To tutaj radosna twórczość rachunkowości i proszę bardzo, można zrobić, bo gdybym to kupił, ten sprzęt, to uwaga, wtedy te pieniądze, które mam teraz na koncie, bym zamienił na sprzęt i w sumie zdolność by mi się nie zwiększyła, bo chyba tutaj jest 60%, jeżeli się nie mylę, no to można by też sprawdzić i zmienić ewentualnie, ale ja zostawię to. Tak, 60%. Dobra, 60%, ok. A, z pojazdów to jest 50% w ogóle. Chyba, jeżeli się nie mylę. No to by było gorzej. No to można by sobie to podnieść, ale dobra, to są jakieś standardowe ustawienia, nie będziemy tego zmieniali. I to jest dobrze. Teraz tak, lecimy tutaj, przyjedziemy ciągnikiem i jedziemy na gospodarstwo, tylko że tym drugim ciągnikiem muszę przyjechać, nie? No to trochę mi czasu zajmie. Dużym plusem tego ciągnika jest to, że może się rozpędzić do 42 na godzinę, co w przypadku Fiata, no to jest niemożliwe, chyba że z przepaści leciałby. To tak, no bo on jest takim raczej takim, no nie jest demonem szybkości, tak? Max 3 dychy na godzinę i tyle. Natomiast tutaj 42, rozpędzimy się oczywiście z górki, to tak jak teraz lecimy, no pod górkę jest trochę słabiej, bo tutaj z mocą jest troszeczkę mniej. 100 koni ten ciągnik ma, chyba 102 dokładnie. Fajnie tutaj wygląda. Ja teraz przejeżdżam sobie z drugiej strony na gospodarstwo, bo nie chcę cały czas przejeżdżać przez te gospodarstwo B, żeby cały czas nie męczyć się tym, że tam jest takie fajne gospodarstwo, ja mam no takie trochę biednawe, chociaż nie jest aż tak źle. Dodatkowo tutaj rozważałem, bo przed chwilą mówiłem, że nie chcę tutaj kupować za dużo pól, ale to nie oznacza, że w ogóle nie chcę kupować pól, bo w tym momencie mam tylko 2 pola, a więc chciałbym jeszcze tej jesieni zakupić pola, z których płody chciałbym zebrać. Problem jest tego typu, że kombajn, który mam tutaj na starcie, on nie może, znaczy nie ma przystawki do kukurydzy. Mógłbym jakąś może z modyfikacji zebrać albo coś takiego, no ale na razie tego jeszcze nie robiłem. W związku z tym słonecznik, kukurydza odchodzi, zostają tylko tak naprawdę soja. Co też jest dobrym rozwiązaniem, bo wiadomo, jak wymucimy soję, no to jakieś tam pieniądze będą z tego na latem, w następnym roku, tak więc to by była dobra opcja. Chyba tak będzie. Tak mi się wydaje. Chyba tak to zrobię. Dobra, rozłożymy sobie te wały. Jeszcze kilka rzeczy można tutaj sobie doopowiedzieć. Po przywałowaniu nie wydaje mi się, że tutaj będzie trzeba jakoś wybitnie uważać. Sobie włączymy GPS-a. Dobra. 4,5 metra. Oj, włączyłem sobie pracownika od razu. Nie. Na GPS-ie pojedziemy sobie. Dobra, tyle wystarczy mi. I może od środka zaczniemy. Zobaczymy po pierwsze, czy kamienie giną. Dobra, czyli fajnie. Giną kamienie, tak więc... Bo nie byłem do końca pewien, czy będą one ginęły tutaj, wiadomo. Już dawno nie, szczerze mówiąc, Farming Simulator 25, nie wiem, czy w ogóle używałem te kamienie. Chyba gdzieś używałem, ale nie jestem do końca pewien, nie? Tak więc, no dobrze, to jest fajna rzecz. No i tutaj oczywiście teraz na podstawce, no to te wałowanie też ma wpływ większy na planowanie. Większy niż na rolnictwie precyzyjnym. Tak więc, no jest tutaj też sens. No i też trzeba się pobawić właśnie takimi mechanikami. Bo na rolnictwie precyzyjnym, tak jak powiedziałem, kamienie całkiem nieźle, moim zdaniem całkiem nieźle pasują do rolnictwa precyzyjnego. I teraz tak, lecą sobie 2 kontrakty. Na tych kontraktach ewentualnie mógłbym zarobić, jeżeli 2 te kontrakty zrealizuję, to zarobię 30 000, jeżeli te 2 kontrakty zarobimy. Mam nadzieję, za chwilę tutaj wyskoczą mi kontrakty kolejne. Najlepiej, żeby były to kultywatorowania, bo całkiem duże pieniądze zarabia się na kultywatorowaniu, to jest raz. A druga istotna rzecz jest tego typu, że szybko się to w miarę robi. I aktualnie na jednym z pól robię kontrakt, który chyba, nie wiem, 18 000 można zarobić, albo się mylę, albo 13 000. Jest to dosyć duży areał, ale też odpowiednio duży sprzęt, którego raczej nie będę miał na własnych gospodarstwach, natomiast jeżeli chodzi o kontrakty, to takim czymś można robić. Dodatkowo jeszcze trzeba też zwracać uwagę,
czy na tych polach, gdzie są ewentualnie kontrakty wykonywane, to pracownik będzie miał łatwiej czy trudniej. I dlatego też unikam troszeczkę tych kontraktów, gdzie coś trzeba zebrać, nie? Bo nie na wszystkich polach to pracownik sobie daje radę, a umówmy się, w tym momencie to wolałbym, żeby tutaj jednak dosyć dużo tych pracownik pomagał mi, nie? Na swoich tam polach to ja tam bez pracownika pojeżdżę sobie i to jest fajnie. Natomiast na kontraktach, tak jak widzicie, tutaj sobie coś pracuje, a w tle pracownik tam robi i tak to powinno być. Tak więc taki jest mój plan. I tutaj jest dopiero 10:20. Tak więc tych kontraktów mam nadzieję jeszcze przybędzie, bo teraz mam na zbiór jakiegoś szpinaku. O, na przykład tutaj. Te pole. Też jest chyba kontrakt. Nie, może by zrobić ten kontrakt tutaj? Ten szpinak bym miał pod nosem. Ale jeszcze jest jedna sytuacja. Mam kontrakt na wywożenie pszenicy. I ten zrobię. Bo chyba mam wywieźć 22 tony pszenicy i za to dostanę 30 000, co jak sobie przeliczyłem, to będzie około 1400 za tonę. To ja tutaj takiej nawet w maksymalnej ceny nie osiągnę. Tak więc, no chyba żeby tu jakieś było zapotrzebowanie, ale nie wiem, czy na tej mapie są zapotrzebowania, czy też nie, tak więc ciężko mi powiedzieć. I za chwilę, jak zrobimy te wałowanie, to następnym kontraktem, jakim tutaj będzie chciał zrobić, to po prostu sprzedaż pszenicy, ponieważ tu mam taką modyfikację wrzuconą, która dodaje kontrakty właśnie na sprzedaż różnych rzeczy. I teraz jest taki kontrakt do młyna, trzeba będzie zawieźć, to w sumie jest też niedaleko, tak więc nie będziemy się jakoś tak mocno męczyli. Więc w sumie fajnie. Dobra, powałujemy sobie to tutaj. I jak skończymy to wałowanie, no to lecimy z następną rzeczą tutaj na tym gospodarstwie, co nie? No bo i tak będziemy czekali aż do tej 12 godziny, bo aż ciekaw jestem, co się zepsuło w tym ciągniku. Pewnie wy też będziecie ciekawi. Nie będę czekał was w niepewności... Nie będę trzymał was, przepraszam, w niepewności, bo tak powiedziałem, tak się zastanawiam, co ja powiedziałem. Nie będę was trzymał w niepewności do następnego odcinka, który może się ukazać za tydzień albo dłużej. Tak więc zrobimy sobie dzisiaj dłuższy odcinek. Do 12 godziny co najmniej tutaj popracujemy. Jak widzicie, w międzyczasie skończyły się kontrakty i troszeczkę więcej kasy mamy. Między innymi skończyłem w sumie 2 kontrakty na orkę. Bo jeden był taki, no w sumie malutkie pole było. Tak więc 2 kontrakty na orkę i kontrakt na kultywatorowanie jest skończony, ale rozpoczęty jest nowy, ponieważ maszynę wykorzystuję dokładnie z tego pierwszego kontraktu, tak więc ten pierwszy jeszcze nie został zakończony. I jak skończę ten kontrakt, to następny jest na kultywatorowanie. Tylko że trzeba będzie znowu przez pół mapy przejechać, bo teraz też to zajęło trochę czasu, bo tak to już by te wałowanie było tutaj skończone, ale dobra, nieważne. Do 12, no tak, jest 11 godzina, tak więc spoko, jeszcze sobie poczekamy. I czy tutaj już jest wszystko dobrze zrobione? Widać, że kamienie są, nie wiem, czy to będzie trzeba cofnąć? Nie, dobrze, okej. Czasami tak jest, że jak tak te kamienie leżą na granicy, powiedzmy tych 2 przejazdów, no to nieraz wygląda tak, że one nie zostały zebrane. Dobra, teraz jeszcze ostatni... Nie, stój. Nie w to. Tu jeszcze, o, w tą ścieżkę musimy wjechać. No, tutaj troszeczkę się męczy moje Lambo. Dobra, jedziemy w tą ścieżkę, bo wiem, że tam u góry jeszcze nie jest do końca to wszystko zrobione. No i będzie fajnie. To jest ciekawe, bo rzeczywiście Giants dodaje te wszystkie... Znaczy może nie wszystkie, ale dodaje ciekawe mechaniki, które niestety nie mają jakiegoś dużego wpływu na planowanie, z racji tego, że ekonomia tutaj w tej grze jest postawiona na głowie i w związku z tym nikomu się nie chce schylić po, nie wiem, po kilka procent więcej w plonach, bo to w sumie nie jest istotne, no to tak naprawdę są te mechaniki, ale mało osób wykorzystuje te mechaniki. W związku z tym, no nie wiem, te kamienie nie są zbyt popularne. Ja przynajmniej staram się zawsze na jakiejś jednej serii wykorzystywać te kamienie. No i tutaj na tej serii będą kamienie. Tak jak powiedziałem, z mojego doświadczenia kamienie całkiem fajnie działają na rolnictwie precyzyjnym, to już wytłumaczyłem dlaczego. Nie dodałem jak gdyby więcej do planowania, no ale dają możliwość i różnorodność tych prac na rolnictwie precyzyjnym, bo tamta liczba tych prac jest mocno okrojona. No, niektóre te mechaniki, te nowsze mechaniki, które się pojawiły w farmingu, one w ogóle nie są potrzebne za bardzo na rolnictwie precyzyjnym. W związku z tym
No, jest uboższa ilość maszyn, które wykorzystujemy i mniej prac polowych. Dobra, skończyliśmy tutaj robotę. Chyba te wszystkie kamienie są usunięte. Znaczy, teoretycznie to chodzi o to, żeby je z powrotem jak gdyby wgnieść w ziemię, tak? Bo my nie zbieramy ich, tylko wgniatamy je, tak? Żeby one nie wyszły przy miceniu, żebyśmy ich nie zbierali. Więc z tego co pamiętam, to o to chodzi. Dobra, złożymy sobie ten sprzęt. No fajnie się też powolutku składa. Ewentualnie w przyszłości zrobimy sobie, można go rozbudowywać. Tutaj jak powiedziałem jest leasing na co? Na rok wzięty, tak? I to jest fajny trik. Mam zamiar kupić w taki sposób ciągnik i zwiększyć sobie jak gdyby tą kwotę, jaką mogę wziąć w leasingu. Znaczy nie w leasingu. Już się chyba pomieszałem tutaj wszystko i chyba już nawet nie wiecie o czym mówię, ale chodzi o to, że jak się bierze się maszyny w leasing, to jak gdyby ich wartość jest już wpisana w majątek gospodarstwa, w związku z tym jest zwiększona możliwości, jeżeli chodzi o kredyty, nie? To jest taki sposób, w którym można szybko sobie tutaj nabić tą zdolność do kredytów, żeby wziąć duży kredyt, bo tak jak widzicie, ja już teraz będę mógł wziąć, a teraz jeszcze po oddaniu tego kontraktu jeszcze więcej będę mógł wziąć. Czyli tak, te zbiory plonu. Właśnie się zastanawiałem, czy by tutaj nie odpalić sobie na live najprawdopodobniej fasolkę zieloną, bo mam 3 pola, gdzie jest fasolka zielona. Można by sobie wziąć 2 kombajny i polecieć. O właśnie, o tym kontrakcie mówiłem. 30 000 dostanę za 22 tony. Znaczy ja tutaj mówię tony, ale to są 22 000 litrów, co nie? Tak więc fajnie. Do młynów to trzeba zawieźć. Nie będę tutaj przerabiał. Znaczy, kwestia jest tego typu, że ja nie wiem, jak wygląda sytuacja, czy jak kupię produkcję, to ta wartość tej produkcji, tej fabryki, ona mi wejdzie jak gdyby w majątek mojej firmy, mojego gospodarstwa i w związku z tym, czy odpisze mi się jak gdyby, nie wiem, czy w ogóle ta modyfikacja liczy produkcję. To musiałbym sprawdzić. Zobaczcie, mamy 2 kontrakty na opryski, tak więc opryskiwacz będę musiał wypożyczyć sobie. Swoje pole opryskam i jeszcze zrobię kontrakty. Na nawożenie, o, tutaj widzę, że chyba mi wskoczył jakiś nowy kontrakt, albo coś się zamieniło, dobra. Nieważne. Albo tutaj jeszcze więcej zbiorów mam. Zobaczcie, bawełnę nawet tutaj zbier. O, chyba ten kontrakt mi skoczy, ja nie widziałem go. Ale dobra, na razie nie. Dobra, teraz sobie weźmiemy, tak jak powiedziałem, ten kontrakt na dostawę. To jest z modyfikacji. I na to wykonanie mam ileś tam godzin, tak więc... Ale spokojnie, teraz to od razu. Przyjmij zlecenie, czyli mam dostarczyć do młyna 22 000 litrów. I to tym się teraz zajmiemy. Młyn nie jest daleko od mojego gospodarstwa, tak więc to nie jest problem. Znaczy, troszeczkę tu pojeździmy sobie. Ileś kursów zrobimy, chyba 3 najprawdopodobniej. Bo ta przyczepa ile ona ma? Ona ma 8000 chyba litrów tylko. No to 3 kursy. O, tylko 3 kursów zrobimy. Zaraz zobaczymy. Ej, nie, ona nawet chyba nie ma 8. Dobra. Zobaczcie, jak fajnie się w tym ciągniku brudzą szyby. Naprawdę elegancko. W ogóle ten ciągnik jest dosyć ciekawy i ta modyfikacja tutaj na IC panelu też. To jest chyba się teraz Interactive Control. Ja zawsze będę mówił na tą modyfikację IC panel. Wiecie, tak jak to kiedyś się mówiło. Aj! Rzuciłem nasiona przez przypadek. Nie wiem, czy widzicie, chwyciłem nasiona, one tutaj były. Jaka... Oj, jak to nie fajnie. No to nie jest fajne, no. Tutaj jest uzupełnij wywrotkę, R. Bo tutaj nasiona były. Dobra, trzeba będzie wysypać to. Jak niefajnie, trzeba było wziąć to... Aj, nie zauważyłem tego. Ale nie wiedziałem, że te nasiona mi chwyci. To jest w złym miejscu postawione to. Trzeba było turem gdzieś te... Zobaczcie, kombajn stoi tutaj. Bo nie ma miejsca, nie? Tutaj Adam przywiózł też wapno, tak więc wapna jest dużo. Jest nawet na tym strychu. Więc to jest fajne. Dobra, tutaj spróbujemy wysypać te nasiona, później to jakoś ładnie pozbieramy. Nie zauważyłem. Ale to jest w ogóle dziwne, nie? Dobra, teraz jedziemy zboże załadować. Pszenicy mam, jak widzicie, 34 000, a mam dowieźć 22 000. Dobra.
Tak jak powiedziałem, nie wiem jak, muszę sprawdzić jak to wygląda, jeżeli bym zakupił ewentualnie produkcję, czy wtedy moja zdolność kredytowa nie padnie na przykład, nie? Bo wartość tej produkcji nie będzie wliczana jak gdyby w majątek firmy. No nie wiem, może ta modyfikacja tego nie... Tak mi się wydaje, że ona chyba nie za bardzo ogarnia taką rzeczywistość. Dobra, pojedziemy sobie tędy. I przejedziemy sobie znowu przez to gospodarstwo B. Chyba to gospodarstwo B kupię. Ono jest tańsze, tutaj jest fajny warsztat. Zobaczymy. Jeszcze naprawdę nie podjąłem decyzji. W komentarzach mi tam namawialiście albo na B, albo na C. A ja autentycznie zgłupiałem. Nie wiem, co teraz wziąć. Bo tutaj jest hodowla świń. I tutaj jest BGA też? Zaraz zobaczę, bo... Czy tu jest BGA? Nie, tu nie ma BGA. No właśnie. Tutaj nie ma BGA, ale tu jest... Można by piekarnię chyba odpalić sobie? Czy coś takiego? Więc to by było też fajne. Tu są owce i... Ale w sumie to mógłbym kozy trzymać, nie? I też bym miał mleko. Tak się właśnie zastanawiam, bo ja cały czas mam w głowie, że tu są owce, nie? Ale pewnie kozy będzie można trzymać i jeżeli będzie mleko, można... No dobra, zobaczymy. Widzę, że pracownik ten wykonał kontrakt, tak więc zaraz go przetransportujemy na następne pole. Tylko tak, dojedziemy do młyna, a młyn jest... Dojedziemy do tej krzyżówki i się zastanowimy, jak tam dojechać do tego młyna. Bo on na pewno jest na górce, bo tutaj wszystkie te kluczowe rzeczy są na górce. To, co świetnie jest na tej mapie też zrobione, to jest logistyka. Otóż tutaj, zobaczcie, nawet młyn, zobaczcie jaki jest problem. Tutaj jakąś potężną przyczepą, jak przyjedziesz, no to przyjedziesz, ale będziesz później tutaj męczył się i manewrował bardzo długo. A przynajmniej jak ja sobie teraz przejechałem przez ten budynek, zobaczcie. No, tak więc tutaj, no nie wiem, czy taki zestaw dwóch przyczep to jest w ogóle sens. Dlatego ja tutaj mam ciężarówkę. Zdecydowanie mam tutaj ciężarówkę na tej serii i w przyszłości mam zamiar ją... W sumie powinienem ją kupić w miarę szybko, żeby właśnie nią jeździć. I to, co właśnie dzisiaj sobie przetestowałem, że jak weźmiecie w leasing, to mimo tego, że wydajecie jakąś część niewielką tej maszyny, znaczy na tą maszynę, to już jej wartość jest zaksięgowana i w związku z tym macie możliwość uzyskania większego kredytu. Więc to jest fajne. Dobra. Jeden kurs i 36%? Dobra, spoko. Teraz sobie obrócimy tu kilka razy. Jest w sumie, tak jak powiedziałem, 2 razy. W sumie mógłbym ten... Dobra, zobaczymy, jak mi się uda. Bo żeby nie było tak, że za dużo wywiozę. Chyba że to sprzedam. To też może być tak. Czy ja się czasami już nie zgubiłem? A nie, dobra. Tu już chyba wiem, jak jedziemy teraz, bo znam ten staw. Ostatni, 3. kurs. Troszeczkę sobie czas przyspieszyłem. W międzyczasie też również musiałem ogarnąć ten kontrakt na kultywatorowanie. Musiałem przejechać tam dosyć dużo. Próbowałem puścić pracownika, ale nie. To za duży ten sprzęt jest i pracownik nie da sobie rady. Po prostu musiałem dojechać. A więc autodrive na tej mapie może to jest dobre rozwiązanie. Dobra. Wysypujemy. Już wyskoczył mi monit, że inspekcja mojego Fiata dobiegła końca, tak więc możemy za chwilę sprawdzić wyniki, co tam się w ogóle w tym sprzęcie wydarzyło. Tylko tak, jeszcze... No teraz powinniśmy zakończyć, tak? Aha, dobra. I co jeszcze? Aha, to tę nadwyżkę to sprzedałem. No dobra, okej. Tak więc fajnie. Sobie odbierzemy ten kontrakt. I jak to wygląda? Czyli pszenica, fajnie. 30 000 za to dostaniemy, bo sprzedałem to. Czyli odbieram. Jeszcze mam... Nie wiem ile, już nie pamiętam ile mi zostało. Więc to jeszcze jest robione. Szybko sobie sprawdzę, bo ja cały czas teraz to sprawdzę, nie? Czy mi nie rośnie. No, całkiem nieźle już, co nie? Zaraz będzie 300, pół miliona będę mógł wziąć i nie tyle, nie? No dobra, zobaczymy. Z tymi kontraktami trzeba będzie powojować. Wydaje mi się, że zaraz będziemy... Sprawdzimy jeszcze kontrakty, bo ja cały czas teraz na tych kontraktach. Orka znowu weszła. Dobra, ale mam opryski i to zrobimy sobie. Za chwilę opryskiwacz będę wynajmował i zrobimy też opryski. Dobra. Zostawię tutaj ten ciągnik, niech ostygnie. I przeskoczymy... O właśnie, przeskoczyłem do tego ciągnika. Teraz tak, idziemy sobie do warsztatu i teraz sprawdzamy napraw. Wow, jakie fajne rzeczy. Zobaczcie to, o czym mówiłem. Fajne to jest. Zobaczcie, warsztat jest otwarty. Jak spadek mocy wygląda. 90%.
Skuteczność hamowania 100%, dobra. Skuteczność zbiorów. Aha, to w przypadku gdybym kombajn miał tutaj, bo kombajn ma tutaj swoje też ciekawe rzeczy, które mogą się popsuć i... Dobra, nie było nigdy konserwacji, czyli nie było wymiany tam filtrów, oleju i tak dalej. To była tylko i wyłącznie inspekcja, czyli powiedziane, co jest zepsute w tym ciągniku. Czyli mamy problemy, niewielki wyciek z pompy wewnętrznej, narzędzia hydrauliczne pracują nieco wolniej. O, to jest fajne. I rzeczywiście można było mieć takie wrażenie, że coś jest nie tak z tym ciągnikiem. To jest fajna rzecz. Powiem wam, układ chłodzenia, no nie dziwię się, że tutaj termostat poleciał. Jak tutaj non-stop, to o czym mówiłem, on cały czas był przegrzany, ten ciągnik, bo jak tutaj powyżej 90 stopni, to już masz negatywny wpływ w ogóle na... I zobaczcie, można sobie wybrać i co naprawić. Patrzcie, naprawa tyle by kosztowała. Możemy sobie niektóre elementy wyłączyć i wtedy to będzie mniej kosztowało. Tak więc, a możemy sobie to odpuścić, bo w sumie ten sprzęt nie ma tragedii, nie? Mógłbym zrobić tylko konserwację, ale dobra, wciśniemy sobie ewentualnie, zobaczcie, mamy jeszcze błędy ECU. Aha, to jest Electronic Control Unit, chyba z angielskiego, tak to jest. I on nieznacznie zmniejszona moc silnika. No, nieznacznie 10%, nie? Zobaczcie. To mi się podoba. Dobra. Ale skuteczność hamulce mam jak brzytew, tak więc jest okej. Dobra, okej. Gdybym chciał to naprawić, to teraz jest fajna rzecz. Oryginalne części, czy też zamienne. I zobaczcie, ile to będzie powodowało, że jeden dzień będzie wyłączony ten ciągnik. Nie będę go mógł używać. Mało tego, ja tutaj chyba nie będę mógł wjechać i naprawiać nic, bo będzie warsztat zajęty. No więc to jest ciekawe. Nie, na razie nie będziemy naprawiali. To można sobie zrobić, nie wiem, wieczorem. No w listopadzie to ja nie wiem, czy ja tu będę miał jakieś ważne rzeczy do zrobienia. Tak więc na razie tego nie będziemy remontowali, jeszcze go dobijemy zimową porą, ewentualnie go naprawimy. I tyle. I to jest fajne. Na razie to sobie zostawimy. A wyremontować całkowicie cały remont też by zajął tylko jeden dzień i jedną godzinę. No ale by kosztowało to albo tyle, jakbyśmy używali chyba części zamienne. Nie wiem, jeszcze to muszę ogarnąć sobie lepiej. Ale to jest naprawdę fajna rzecz. Na tej serii będę to używał do modyfikacji, więc spoko. Dobra. Czy ja coś tu będę teraz zmieniał? Nie, na razie jeszcze nie. Jeszcze go dobijemy. Teraz nie będę nim za bardzo tutaj pracował, tym ciągnikiem, nie? Tylko wejdziemy i teraz tak, odpalimy go. Normalnie chodzi, nic. A zobaczcie, kontrolki się świecą, że jest zimny teraz, że nie powinienem ruszać, nie? Jak ta kontrolka zgaśnie, to dopiero mogę ruszyć, nie? Bo w przeciwnym przypadku to ma właśnie negatywny wpływ na silnik na przykład. Najprawdopodobniej, nie wiem dokładnie, to jest taka lista wszystkich tych błędów. Autentycznie, to trzeba wszystko przeczytać i żeby wiedzieć, co trzeba robić. Żeby później nie było, że... No, różne rzeczy są tutaj. Tak więc jak mówiłem, że tam przegrzewanie się... No to wtedy najprawdopodobniej trzeba by tu chyba, no nie wiem co zrobić. Ręcznie sobie ustawiać ręczną skrzynię biegów, nie? I ustawiać sobie mniejszą prędkość, żeby te obroty nie załapywał. Nie wiem, czy jest jakaś... zobaczcie. Czy jest jakaś modyfikacja, która pozwala mi ustawić obroty, nie? Bo to jest problem z tym, że jak mam tutaj siewnik i mam... Tam akurat jest, w sumie jest kwestia tego typu, że jest ta brona mechaniczna i mam dlatego ten wałek jest włączony. Dlatego tutaj na tych maksymalnych obrotach, a pod górkę to jeszcze dodatkowe obciążenie ma i... Ej, ale wróć, Anton. Jeszcze wypożyć sobie ten. Widzicie, już tu się włączyła myśląca. Tutaj normalnie, na innych seriach bym sobie tam coś gadał, nie? Bym ciągnął, a tutaj nie, stój, bo tutaj już kilka razy na pusto przejechałem i to jest jeden ból, nie? No więc ciągnik jest dobity, znaczy lekko uszkodzony, ma troszeczkę problemy z mocą, ale teraz już nie będziemy pracowali ciężko. W związku z tym do zimy to niech sobie jeszcze tutaj pojeździ. Ewentualnie... Aha, jeszcze jedną rzecz. Jak będąc tutaj, chciałem sprawdzić, bo nie jestem tego pewien, czy gdybym wymienił tutaj olej i filtr, to ile to czasu zajmie, nie? Czy też jeden dzień? No bo tak to... No dobra. Naprawy wejdziemy i konserwacja. 4 godziny. Wiecie co? No to wieczorem sobie przyjadę tutaj i coś takiego zrobimy ewentualnie, nie?
No bo to też ma wpływ na to, jak się ciągnik psuje. Dokładnie. Chociaż chyba tam jest napisane, że nie w tym miesiącu nie trzeba, a to też oleję to. Wiadomo, koszta są to, wiadomo. Dobra, idę teraz do sklepu, wypożyczę standardowy opryskiwacz i lecimy sobie z kontraktami i innymi rzeczami. Dobra, to tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Będziemy dobijali tego Fiata. Zobaczymy, kiedy odmówi posłuszeństwa i zatrzyma się i w ogóle nic nie będzie mógł na nic zrobić, tylko trzeba będzie na lewetę go wrzucić i tyle. Czy w ogóle to jest możliwe? Nie, w sumie nie chciałbym go testować, bo to jest jedyny porządny ciągnik u mnie. Więc nie będziemy go tak testowali. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam, na razie.